Dobry, dzisiaj zwiedzamy. Pogoda nie jest idealna, ale jak pamiętacie, co ja musiałam zrobić w ostatnim odcinku, żeby tutaj dojechać? Patrzę w lusterku, a tam samochód z kogutem na dachach. No to teraz już nic nie jest przeszkodą. Także zabieram was ze sobą do Sofii, stolicy Bułgarii. Zrobiłam szybki research, mam parę miejsc na oku, także zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Volvi zostaje na parkingu. Oczywiście bezpieczny. Gdyby nie był bezpieczny, to nie poszłabym nigdzie. Odwiedzimy dzisiaj parę pięknych i klimatycznych miejsc. No a na sam start, jak to zwykle w życiu, problem. Kolega, problem. Zrobiłam jedną bardzo głupią rzecz. W sumie to się sama nie mogę nadziwić, że ją zrobiłam. Nie wzięłam ze sobą żadnej karty. Tak fizycznie, bo w telefonie oczywiście mam. Nie wzięłam też żadnej gotówki. Mam tylko jakieś 5 australijskich dolarów w portfelu. I ja nie mam pojęcia, skąd ja mam te dolary. Pójdziemy coś zjeść do restauracji, którą wiele osób poleca na TikToku. Zobaczymy też najstarszy budynek w Sofii. Najstarszy, ale to, gdzie on jest zlokalizowany. Stłamsić wszystko, co indywidualne i to, co jest wokół niego. Zresztą zobaczycie sami. Zapraszam do oglądania. Dobry, nie chce mi się, ale skoro już stanęłam na tej Sofii, a nie pojechałam dalej, tą jeszcze 1:10 godzinę, no to trzeba dzisiaj zwiedzać. Zaczynamy od toalet. Żebyście tylko wiedzieli, jak mi się nie chce. Strasznie mi się nie chce. Strasznie, ale strasznie mi się nie chce. Ale ja nie wiem, kiedy następnym razem będę w Sofii, więc stwierdziłam, że przełamię się, zmuszę się i pojadę do centrum Sofii. Zobaczymy, czy jest tam co zwiedzać, czy nie. Nie biorę dzisiaj mikrofonu, bo pada deszcz, więc też by było całkowicie ciężko nagrywać jeszcze z mikrofonami, jeszcze bym sobie je zepsuła, więc idę do budki, poproszę, żeby mi zamówili taksówkę, bo Uber tutaj nie działa, znaczy działa, ale nie ma żadnych Uberów. O, ślimak, jaki ładny. Cześć, ślimak, ładny jesteś, o, ładny. No i jedziemy na miasto. Idę do restauracji. Hi, could I have a coffee and could I ask you to order a taxi for me? Taksi, recepcja. A, w recepcji, okej, rozumiem. No dobra, mamy kawę, idziemy na recepcję, żeby mi zamówili taksówkę. Tutaj pani je zamówi. Tam jest parking, tam stoi Volvi. Tu jest jakiś taki hotel jednogwiazdkowy, to jest restauracja, dobre jedzenie. Tu recepcja. Tu mam płacić za parking, będę wyjeżdżać. No i tu idę po taksówkę. Nigdy w życiu nie poszłabym na żadne zwiedzanie, nie mając takiego poczucia, że Volvi stoi na bezpiecznym parkingu. Nigdy. Się za mną idzie. Hi. So we are going to... No i jesteśmy na miejscu. Pierwsza atrakcja, jaka wyskakuje wszędzie, na wszystkich stronach, jeżeli chodzi o Sofię, to jest Sobór Świętego Aleksandra w Sofii. No więc jesteśmy.
charyzmatyczne miejsce. Piękne. Katedry są piękne. Wszędzie, w każdym mieście. Pamiętacie tą katedrę w Norwegii, w Trondheim? Tam też było pięknie, no. No to mamy kolejną atrakcję, jaką jest cerkiew Świętego Jerzego w Sofii. Byłam tam kiedyś. Bardzo charakterystyczne miejsce. Historia i w sumie historia w jednym miejscu. Już Wam pokazuję czemu. Idziemy. Tutaj jest cerkiew, to jest jakiś pomnik, ale to jest cerkiew Mądrości Bożej w Sofii. To już jest w ogóle, jak zobaczyłam cerkiew Mądrości Bożej w Sofii, bo generalnie Sofia oznacza z greckiego chyba jeszcze mądrość. I do tego jesteśmy w Sofii i mądrość i jeszcze Boża, to tutaj w ogóle lepiej tu wstąpimy, może mnie oświeci i zostanę geniuszem. Zrobiłam jedną bardzo głupią rzecz. W sumie to się sama nie mogę nadziwić, że ją zrobiłam. Pojechałam w miasto bez gotówki. Dobra, miałam $20, już straciłam na taksówkę. Wydał mi 10 lewa z taksówki. Wydałam na pozwolenie na robienie zdjęć w tym pierwszym miejscu. No i nie mam gotówki. No i nie mam gotówki. Karty też nie mam, bo mam karty, wszystkie karty swoich 2 telefonów. Na taksówce było napisane, że oczywiście można płacić kartą, ale w taksówce powiedział można, ale nie u mnie. No i nie chcę już zawracać. No i zobaczymy, jak sobie poradzimy, ale generalnie widzę, że w tym pierwszym miejscu bardzo mocno pilnowali restrykcyjnie tego niekręcenia, jeżeli się nie płaci. No i wszędzie są jakieś takie drobne do zapłacenia. Także tu jeśli idzie w miasto, koniecznie muszą być pieniądze, gotówka. Tam trafiłam na chrzciny, tutaj trafiłam na pogrzeb. Idziemy dalej. Słuchajcie, no i tu Was chciałam zaprowadzić. To jest po prostu komuna w całej okrasie. Najstarszy budynek w całym mieście Sofii, pochodzi z IV wieku. I co mamy dookoła? Jest cały obudowany pałacem prezydenckim. Czy myślicie, że projektując pałac prezydencki w czasach komunistycznych właśnie w taki sposób, żeby otoczyć najstarsze miejsce w mieście, to zrobili to po to, żeby go chronić i czcić? Czy jak myślicie, po co? Stłamsić wszystko, co indywidualne i historię i poczucie tożsamości, no i wprowadzić komunę. No i chyba to miejsce mówi właśnie wszystko o czasach komunistycznych generalnie w tej części Europy. Jej, to droga są podróbki, co? Niemożliwe, żeby taka droga marka miała takie kiepskie kredyty. Chyba podróbki. No, chyba tak. Ale tak, w sumie to już mi się podoba sukienka. Tylko w sumie po co mi tak... Dobrze, że zamknięte, jeszcze bym wstąpiła. I tak bym nie kupiła. Ja generalnie to jestem wielką fanką wspierania młodych projektantów, młodych, zdolnych, robiących świetne projekty,
budujących od początku własną markę. No, na nich to jestem w stanie wydać pieniądze, ale na takie marki to dla mnie wstyd. Jezu, chodzi z jakimś Diorem albo torebką Chanel. Masakra, która jest torebka wartości kilku tysięcy euro, która ma wartość, nie wiem, czy 100 euro. Kto to w ogóle nosi? Jejku, ale ludzie się dają wkręcać. A przed nami Iwan Nazow, Teatr Narodowy. Nie wiem, czy się da wejść, ale kolejny piękny budynek. No niestety zamknięty, ale Teatr Narodowy o tej porze otwarty. Nie było szans, ale wstąpiliśmy po drodze, podobno piękny. Jak ktoś lubi, no to już jest jakaś atrakcja dodatkowa. Pamiętacie, wszystkie moje filmy ze zwiedzania różnych miast Europy zawsze wyglądały tak, że jak już dojechałam i było wiadomo, że Wolwi jest bezpieczny, to wtedy sobie szukałam jakiegoś wydarzenia kulturalnego, kupowałam bilet i wokół tego sobie szłam pozwiedzać, szłam coś zjeść, szłam na wydarzenie kulturalne, no i wtedy wracałam albo do Wolwiego, albo do hotelu. W zależności jak wyglądała sytuacja. Tym razem w ogóle niczego nie szukałam, bo mam jeszcze dużo pracy w Wolwi do zrobienia, mega ważnej, która mnie goni, ale no, będąc w Sofii, to no nie mogłam sobie nie odpuścić i po prostu tutaj nie przyjść, więc choćby na kilka godzin to jest. Ja jak to ja też się potrafię czasami trochę zgubić w mieście, tak specjalnie. No ale co? Pasuje. Trochę starego, trochę nowego, trochę ładniejszego. No, idziemy dalej. Więc jak tak sobie podróżuję po tej Sofii, to pomimo tego, że na internetach nie piszą zbyt wiele, to powiem Wam szczerze, że coraz więcej atrakcji tutaj widzę. Na weekend na pewno się znajdzie wystarczająco dużo. Chociaż domyślam się, że mając dostęp do Morza Czarnego, to kto siedzi w betonowym mieście w lecie? Pewnie wszyscy jadą na Złotopiaski. No ale dobra, bo ja z tego wszystkiego już zgłodniałam i zmarzłam. Jest już po południu, ja dzisiaj jeszcze nic nie jadłam, a widziałam, że dużo osób na TikToku poleca tawernę coś na i z kuchnią bułgarską. I właśnie tam idziemy. Hi. Hello. Could I have a table for one person? For one? And do you accept credit cards? Yes. Oh, perfect. Io poi tanto mare me l'altra ja contento succhi tu mi agafo la web Instagram posa llocs per anar almenys ensenyant l'estil que us agrada quan Pois, eu comunicado com o Politécnico. mirant allà Quer dizer, nós conhecemos mais sobre o assunto, que é para salvaguardar o direito à privacidade das pessoas envolvidas. To jest starter na ciepło. To się nazywa bakłażan. Z serem, z pomidorami i pietruszką. Só fiz lá aproximadamente 2 minutos. Em 30 países, este tipo. No dobra, i z drugie danie. Y luego por la noche sí, con los novios y eso. Por Madrid. Pero Madrid, si no tarde, se tiene una siesta. No dobrze, i po obiedzie. Czy było dobre jedzenie? Było dobre, ale wiecie co Wam powiem? Według mnie to jedzenie w tej restauracji na parkingu, gdzie stoję, przy tym jednogwiazdkowym hotelu, było lepsze. Oczywiście, że tańsze na obwodnicy, przy parkingu dla ciężarówek, ale takie mam teraz wrażenie, że tamto miejsce przy parkingu dla ciężarówek jest takie, jak było dawniej w Polsce. Tam, gdzie stało dużo ciężarówek, było wiadomo, że jest dobre, proste i tanie jedzenie. I właśnie tam cały czas tak jest. Tutaj też było dobre, ale wydaje mi się, że jakość składników była niższa. Miało mniej smaku to jedzenie niż to jedzenie, które jadłam na Truckstopie. Może byłam bardziej głodna wczoraj i po całym dniu podróży i bardziej smakowało.
Może to kwestia tego, że tam było praktycznie na świeżym powietrzu. To też zawsze inaczej smakuje. No w każdym razie tutaj też było dobrze. Więc jak jesteście w Sofii, no to na pewno bardziej polecam pójść do takiej właśnie restauracji z typowo z bułgarską kuchnią, niż do jakiejś włoskiej albo Morze Śródziemne. No jeśli na Bałkanach, to trzeba i bałkańskie jedzenie. A teraz powiem wam, jaka dziewczyna się biedna stresuje Volvem. Volvem to może stać na środku drogi. Dobra, powiem wam tak, jest już godzina 3, czas leci szybko. Przestało padać akurat teraz, ale ja już mam robotę jeszcze taką trochę administracyjną, trochę planningową, firmową, szefa firmy, więc muszę powoli wracać, ale skoro już tu jestem i widziałam, że jest w pobliżu sklep z winem, więc myślę, że to już jest ten czas, gdy zakończymy tą wycieczkę po Sofii zakupami w sklepie z winem. No, jest trochę tutaj takich robót. Wiadomo, że one wkurzają, ale one oznaczają tylko i wyłącznie progres i rozwój. Progres i rozwój danego miejsca, więc dobrze, że budują. Tak jak wam mówiłam, ja lubię wspierać jakieś takie małe artystyczne pracownie artystów i właśnie kupiłam prezent dla mojej siostry, 2 pary kolczyków. Kosztowały 200 zł. I są ładne, ręcznie zrobione. Wydaje mi się, że jej się będą podobać. To jeszcze nie będzie cały prezent, więc chowam tutaj za pazuchę. Dobra, jeden prezent kupiony dla mnie. Może coś w plecy jeszcze trafię? Bo ma urodziny w ogóle 18 maja. No dobra, jest. Hello, how Hi, are you? I'm perfect, thank you. How are you? Thanks to God, I'm fine. Great. You have the address, right? Sorry. Not very interesting. Around Sofia we have very beautiful mountains. Maybe you see it when you're driving. Mountains, you say? Mountains, yes. Mm-hmm. Rudopa mountain is my favorite place in Bulgaria. Is it like for hiking? Hiking, yes. Climbing, hiking, they have everything there. Mm-hmm. It's near to Plovdiv, maybe you know this city. Mm-hmm. I have everything for driving a large vehicle, but Oh, it's not for me. I see. I don't know, I don't like it. Well, this is that kind of job that you need to like if you want to do, otherwise you will go crazy. Here, when I am on taxi, I meet with people, speak, you know, different from everywhere. It's interesting. When you're driving the truck, to be honest, I don't think you speak with many people. Well, that's true. That's true. You're In the most parking, maybe, I'm not sure, I don't know. Very loud because maybe you don't know, Bulgaria is 5 million, 2.5 million live in Sofia. It's crazy. 2.5 million people Live, in yeah, Sofia. yeah. So is it a lot? Yes, it is. It's a lot Okay. because in other cities, if you go, small towns or they have something like 200 person there. Like what? Sorry? 200 people. O. No i tutaj nasza wycieczka się kończy. Ten taksówkarz był mega miły i taki wygadany. W pierwszą stronę jak jechałam, taksówkarz był taki, tak się gapił cały czas w lusterko i był taki, że tak czułam, że chciał mnie podrywać i próbował łapać jakiś kontakt, ale tak się czułam mało bezpiecznie w tym wszystkim i no tak się w pierwszą stronę ten taksówkarz był taki drugi taksówkarz był świetny, pomógł mi wnieść wino, więc teraz trzeba znaleźć miejsce na wino. No i wiecie co, tak, nie miałam serca w ogóle do Sofii i do Bułgarii. Tak powiem wam, że ta wycieczka dzisiejsza po mieście całkowicie zmieniła podejście. Raz, że widzę progres. 2, że widzę życie w tym mieście w końcu. 3, Sofia to nie jest takie typowe miasto dla turysty, który lubi sobie polecieć tu do Rzymu, tu do Barcelony, tu do Kopenhagi, do takich typowych, przyjemnych miast, gdzie jest ładnie, gdzie jest kolorowo, wesoło, jest świetna kuchnia wszędzie, gdzie nie widać biedy i tak dalej, i tak dalej. Ta Bułgaria się wydaje być taka dosyć mocno zróżnicowana. Zresztą wydaje mi się, że w ogóle te wszystkie kraje takie jeszcze wschodnie, bałkańskie są takie zróżnicowane, że z jednej strony jest bogactwo, z drugiej strony jest
jakaś taka bieda, więc tutaj dużo widać jeszcze takiego komunizmu, te wszystkie blokowiska postkomunistyczne, dużo jakiejś takiej architektury właśnie klockowatej, ciężkiej. Widać jeszcze taki ciężar życia na twarzach ludzi, widać, że są zmęczeni, widać, że nie mają łatwo w życiu, ale też z drugiej strony widać, że się starają i idą do przodu i że są otwarci, rozmawiają po angielsku, wyjeżdżają za granicę, przewożą pieniądze, inwestują. To jest coś, czego ja wcześniej nie widziałam, ale też może przez to, że jak się jedzie przez te wszystkie różne mniejsze miasta, to rzeczywiście tam życia nie widać, widać opuszczone budynki, ale tak dzisiaj ten taksówkarz powiedział, że w Sofii w tej chwili mieszka 2,5 miliona ludzi i ludzie z okolic przyjeżdżają do miasta, żeby pracować, więc no, miasto widać, że ruszyło. Reszta pewnie się troszeczkę wyludnia na rzecz raz, że może Sofii i miejsc takich typowo ośrodków turystycznych, a dwa na rzecz pracy w Europie Zachodniej. Dobra, bo się rozgadałam, się znała, przecież ja się kompletnie na tym nie znam. Wiecie co wiem? Wiem, że mam jeszcze weekend, wiem, że teraz mam robotę i wiem, że mam 3 kartony wina. Wydałam 1000 zł na to wino, ale czuję, że ono będzie naprawdę świetne. No. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!